Mówi się, że sztuczna inteligencja doprowadzi do wysypu bezrobotnych na rynku pracy. Na szczęście jest to melodia przyszłości i nadal potrzebujemy specjalistów, którzy połączą kandydatów do pracy oraz pracodawców. Dziś porozmawiamy o sztucznej inteligencji, która nomen omen nam w tym pomaga. Petros Psylos, serdecznie zapraszam. W świat startupów, czyli młodych, innowacyjnych firm, które skorzystały z funduszy europejskich, wprowadzi nas Petros Psylos, student Politechniki Białostockiej. Na swoim koncie ma ponad 17 nagród w dziedzinie wynalazczości. Sam najbardziej interesuje się rozwojem i możliwościami sztucznej inteligencji. Tym bardziej cieszy go możliwość spotkania z dzisiejszymi bohaterami programu. Twórcy Emplocity, platformy rekrutującej pracowników, stworzyli swój startup z pomocą sztucznej inteligencji. Dzięki ich projektowi można znaleźć pracę marzeń bez żmudnego przeszukiwania ofert pracy. Emplocity pomaga spotkać się w pół drogi i pracownikom, i pracodawcom. Spotykamy się dzisiaj dzięki temu, że napisaliście na adres mojej skrzynki pocztowej na stronie łapstartup.pl. Dosłownie, widać, że najprostsze metody działają najlepiej. Tak się stało, napisałem maila, jesteśmy dzisiaj w programie. Na czym polega rozwiązanie, które opracowaliście? Stworzyliśmy bota, który szuka ludziom pracy. Już nie musisz przeglądać ogłoszeń, pisać CV, listów motywacyjnych, wystarczy, że porozmawiasz z naszym botem, a on ci znajdzie pracę. Ale jak to się dzieje? Skąd bot może wiedzieć, jakie są moje zainteresowania i jakiej pracy szukam? No, mechanizm jest bardzo prosty. Wystarczy, że wejdziesz na platformę Messenger, zagadasz do naszego bota, on przeprowadzi cię przez pewien proces, zada kilka pytań odnośnie twojego wykształcenia, doświadczenia, twoich oczekiwań finansowych, no i następnie w twoim imieniu, zupełnie anonimowo, zaaplikuje na ogłoszenia, które pracodawcy rozwieszają w internecie. I skontaktuje z pracodawcą Tak. w prosty sposób. I w momencie, jeżeli pracodawca jest zainteresowany twoją osobą, wówczas wróci przedstawić ci ofertę. Jeżeli ty ją akceptujesz, wówczas przekazujesz mu swoje dane osobowe. Wiele dzisiaj mówi się o złych robotach, nie wiem, zabierających ludziom pracę. My naszego stworzyliśmy trochę z przekory. Otóż nasz bot właśnie pomaga ludziom w znajdywaniu pracy. Nie przeszkadza, nie utrudnia tego. Przetestujemy teraz to rozwiązanie? No jasne, Oczywiście, nie ma sprawy. zapraszamy. Na telefonie komórkowym, zaraz może do testu wyciągnę swój telefon. Rozumiem, że wystarczy, że wejdę teraz na Facebooka. Na Facebooku jest profil, który się nazywa Emplocity. Emplocity. Wpisuję Emplocity, wchodzę na wasz profil i klikam ikonkę Messengera. Dokładnie. Tak jak normalnie chciałbym na przykład porozmawiać ze znajomymi, to też tę ikonkę klikam. Messenger się odpala i co teraz? No i tak jak widzisz, bot zaczyna zadawać ci pytania dotyczące właśnie twoich oczekiwań, twojego wykształcenia. Pyta cię o przebyte kursy, gdzie byś chciał pracować. Na bazie tych danych zaczyna szukać ci pracy. Pozostaje pytanie, jakiej pracy powinna nam szukać aplikacja tego startupu? Wiadomo, że oprócz wiedzy rekrutacyjnej twórcy Emplocity cały czas bacznie obserwują rozwój zawodów przyszłości. 65% dzieci, które obecnie uczy się w szkołach podstawowych, będzie wykonywało zupełnie nowe zawody, które nie istnieją. Jeszcze 10 lat temu ciężko było sobie wyobrazić, że będą istniały takie profesje jak inżynier do spraw big data, programista aplikacji mobilnych, czy na przykład trener bota. Według różnych szacunków mówi się o tym, że nawet około 50% miejsc pracy zostanie zautomatyzowanych. Pracę człowieka przejmą maszyny. I oczywiście mamy dwie drogi podejścia do tego tematu. Możemy z jednej strony oczywiście martwić się i analizować, co z nami będzie i traktować to jako zagrożenie, natomiast ja polecam drugą taktykę, czyli przygotowanie się na te zmiany. Przede wszystkim uczenie się nowych rzeczy, zapoznawanie się z nowymi technologiami, bo tak naprawdę one będą kluczowe na rynku pracy. Na co dzień mieliśmy problem z przeszukiwaniem, przekopywaniem się przez te ogłoszenia, przez te nazwy stanowisk, które tak naprawdę nie do końca wiedzieliśmy, co oznaczają. Postanowiliśmy się za to wziąć. I zaczęliście kiedy? Zaczęliśmy ten projekt w roku 2014. Wtedy też właśnie dostaliśmy pierwszą dotację unijną. Można powiedzieć, że jesteście już ekspertami od funduszy europejskich. Można tak powiedzieć, zrealizowaliśmy ją, jest rozliczona z sukcesem. Właśnie dzięki niej, no dzisiaj tutaj jesteśmy.
A jak oceniacie całą dotację? Czy bez dotacji udałoby się Wam dojść do tego etapu, na jakim obecnie znajdujecie się? Pewnie nie. Trudne pytanie, ponieważ dotacje wiążą się z pewnym nakładem sił i obowiązków związanym z rozliczeniem tej dotacji, z prowadzeniem projektu. Z drugiej strony, jest pewien problem w Polsce z tym kapitałem na rozpoczęcie działalności. Gdy firma już istnieje, gdy ma klientów, jest relatywnie łatwo pozyskać kapitał od funduszy inwestycyjnych. Ale gdy firma zaczyna, jest z tym problem. W programie już teraz w gronie ekspertów ocenimy potencjalne szanse projektu na dalsze powodzenie. Emplocity zajmuje się wykorzystaniem tak modnej ostatnio sztucznej inteligencji. W jaki sposób według Was przekonać pracodawców albo potencjalnych kandydatów, że warto z takich systemów wykorzystujących sztuczną inteligencję do znalezienia pracy marzeń korzystać? W sytuacji, kiedy rynek pracy jest coraz bardziej napięty, to myślę, że pracodawcy będą szukać odpowiednich ludzi, którzy mają odpowiednie nastawienie, odpowiednich kompetencji. Szereg również elementów charakteryzujących zarówno od strony kultury osobistej, jak i kulturę pracy, tak żeby zmeczować pracodawcę z pracownikiem, ponieważ wiemy, że jeden z największych kosztów dla firm jest stracenie i pozyskanie nowych pracowników. Więc A jak to wygląda u Ciebie? optymalizacja Bo tego. wiem, że prowadzisz bardzo dużą firmę, która również rekrutuje pracowników. Jak u Ciebie wygląda proces rekrutacji? Czy skorzystałbyś z takiego rozwiązania? Na dzień dzisiejszy w naszej firmie często korzystamy z zewnętrznych testów, które pomagają nam w identyfikacji odpowiednich kompetencji. Największym zasobem w każdej firmie to są ludzie. A pracownik to nie jest tylko wiedza, ale też pewne nastawienie. Więc nie wszystko da się stestować, natomiast takie testy pomagają zbliżyć się Pracownika do tak pracodawcy jest. i też troszkę bardziej zobiektywizować proces rekrutacji, bo często są genialne osoby mające ogromną wiedzę, ale niestety na przykład nie posiadające kultury osobistej. Kompetencje są bardzo ważne, te techniczne, ale jednak coraz ważniejsza jest jednak praca zespołowa i ta interakcja między ludźmi też jest bardzo istotna, więc te kompetencje miękkie, nazwijmy, też są bardzo istotne, dlatego ten proces rekrutacyjny, mimo że wspomagany przez systemy informatyczne, na koniec chyba jednak na razie będzie człowiek podejmował, czy zatrudnić, czy nie zatrudnić danego pracownika. Jesteśmy świadkami pewnej rewolucji. Od wielu lat nie nastąpiło takie istotne zmiany, jakie boty, sztuczna inteligencja wprowadziła w naszym życiu codziennym. Co prawda boty występują już od jakiegoś czasu i sztuczna inteligencja również. No to wszędzie każdy ma w kieszeni, a nie każdy Dokładnie. zdaje sobie z tego sprawę. Natomiast one teraz wkraczały do życia codziennym prawie u każdego z nas. W messengerach, na sieci społecznościowe, to już teraz każdy ma styczności i widzi to z pierwszej perspektywy, co uzmysławia, że to już ten moment nadszedł. Natomiast wydaje mi się, że od strony i przyzwyczajenia, i technologii jeszcze nie osiągnęliśmy ten etap, żeby sztuczna inteligencja zastąpiła człowieka, to o czym Tak zwana wcześniej silna pytałeś. sztuczna inteligencja może to zrobić. Natomiast to jest kwestia czasu. My musimy się przystosowywać do pewnej zmiany. Nastąpiła zmiana, była przemysłowa rewolucja. Może jesteśmy świadkami kolejnego etapu przemian, do których musimy się przygotowywać. Pracujesz, Paweł, w Białymstoku i orientujesz się w środowisku, na przykład funduszowym. Czy tego typu projekty miałyby szansę, żeby uzyskać fundusze europejskie, które na przykład były przeznaczone na rozwój Polski Wschodniej? Teraz zakończyło się pierwszy etap pilotażowego programu, jeżeli chodzi o startupy, tak? Czyli te programy Hub of Talents na przykład, tak, które są prowadzone w Białymstoku. I to jest jeden ze sposobów akceleracji takich pomysłów, bo tak naprawdę na Podlasiu brakuje takich ścieżek akceleracji dla ludzi z pomysłami, a to jest jedna z takich możliwości. Tak więc nie tylko fundusze centralne, tak, i Polska Wschodnia, cyfrowa Polska Wschodnia, ale także właśnie startupy. Jeśli chcecie, jak twórcy Emplocity, założyć lub rozwinąć własny startup z pomocą funduszy europejskich, piszcie do nas. Czytajcie treści na blogu łapstartup.pl. Chcesz spełniać swoje marzenia? Chcesz poznać sekrety prowadzenia własnego startupa i uwolnić swoją twórczość?
Dołącz do nas i wejdź na naszego bloga łapstartup.pl oraz napisz pod adres łapstartup@tvp.pl, stawiając swoją przyszłość na pierwszym miejscu.